Hej wszystkim, ja jestem Black Zebra, dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia odcinka, jak buduję wybieg dla żyraf z takim oto nietypowym zejściem. Wybieg będzie znajdował się w kanionie, także zapraszam do oglądania. Ok, zacznijmy więc budowanie wybiegu. Ja tu wstawiłam sobie taką żyrafkę, ale nie wiem, czy to jest prawdziwy, tak jakby wzrost żyraf, które są tutaj w zoo, więc zaraz spróbuję tutaj wprowadzić zwierzęta. Dlatego postanowiłam, że najpierw wprowadzę parę żyraf na wybieg, żeby mieć jakiś tutaj pogląd na to. No i tutaj zacznę od budowania bariery, ponieważ mam taki pomysł, żeby to wejście jednak było od tej strony tutaj. A cóż to za brama? O, to śluza jest. Okej, to nie to chciałam. Bramę wybiegu potrzebuję. Dobra, niech będzie, no jakoś tak fajnie się nawet ładnie złapało. Na razie zbuduję z cegieł, z muru, mi to nie przeszkadza. Później to oczywiście zamienię na takie, jakie chcę. Ok, jedna w tę stronę i tutaj kawałek też w drugą stronę. Tu sobie przesunę. Dobra, tak pod skosem mogę? Aha, bo to idzie tak od razu. No, mam nadzieję, że pójdzie mi w dół. W sumie dobra, może być tutaj na górze, to nie ma w sumie większego znaczenia. Przecież te żyrafy i tak tutaj nie wejdą do góry, więc nawet może i lepiej. Tutaj taka dziura, więc właściwie to też chyba po prostu przesunę. Okej, coś takiego. No i teraz jakieś zejście tutaj ładne na dół tego wybiegu, żeby no, pracownicy mogli te żyrafy tutaj karmić. I zastanawiam się, czy przeszłoby coś takiego, gdybym zbudowała to z jakichś bloków albo nawet dachów. Wiem, że to ryzykowne, ale spróbuję. Mam taki pomysł i mam nadzieję, że to się uda po prostu. Okej, zbudowałam coś na tej zasadzie. Jest to dach i płyty betonowe. Mam nadzieję, że to się sprawdzi, że żyrafy będą w stanie po tym zejść, bo jeżeli żyrafy zejdą, to pracownicy tym bardziej. Także nie zostaje mi nic innego jak wpuszczenie żyraf na wybieg, który już wcześniej kupiłam. No i tutaj musiałam zbudować też ogrodzenie całościowe, żebym te żyrafy mogła wpuścić na wybieg i obniżyłam tutaj trochę mur, bo wiem, że tutaj będzie szła kładka, żebym później nie miała jakiegoś problemu no, z budową tej kładki, także przechodzimy do handlu zwierzętami. Ja tutaj mam 3 żyrafy, 2 samice i samca. Niestety żyrafy są bardzo drogie tutaj i stać mnie było tylko na takie bieda żyrafy z Zoo Frontier, także będę musiała zająć się też zdobywaniem tych listków. Ok, przyspieszę czas może i zaraz zobaczymy, jak tu żyrafy wejdą na wybieg. Ok, jest pierwsza żyrafka. Ja tutaj spowolnię czas. Okej, mamy żyrafy na wybiegu, zostały wpuszczone. No zobaczymy, czy one sobie poradzą. Obawiam się, że chyba nie będą w stanie zejść na dół. Trochę mnie to martwi. Ewidentnie samiec jest wyższy od samic i to znacznie. O, jest, udało się. Pierwszy odważny, a raczej odważna samica schodzi na dół, więc okej, skoro samica zeszła tutaj po tym dachu, no to pracownicy też na pewno zejdą na dół, także wkrótce myślę, że te żyrafy się tutaj rozgoszczą. W każdym razie, no bilety są już tanie, okej, fajnie. Ja tutaj mogę już dla nich zbudować jakiś karmnik wstępnie, żeby już tutaj może już trochę im zacząć ten wybieg przystosowywać do nich, no i zobaczyć też, czy pracownik tutaj zlezie na dół, więc karmnik muszę postawić w takim miejscu, żeby nie kolidował mi z kładką przyszłościową. No i chciałabym, żeby podeszły tutaj, do tego miejsca, żeby zobaczyć, czy to się w ogóle sprawdza. Porównując sobie wysokość tego karmnika do tej żyrafy, no to myślę, że no chyba sięgają. No zobaczcie, jak pięknie się posługują moim wspaniałym zejściem. Ja mogłam zbudować to szersze, jak teraz sobie pomyślę, ale w sumie to głównie pracownicy będą po tym chodzić, bo tutaj żyrafy nie będą miały nic dla siebie ciekawego. Ja nawet specjalnie tutaj chyba jakoś, może tutaj zabuduję to, żeby tylko człowiek mógł przejść, a żeby żyrafa nie mogła już przejść. Albo nie, bo jak będę wpuszczała kolejne żyrafy, albo będzie coś potrzebne. Dobra, on już przyżlasł, ale zbiera kupy, a miał tutaj napełnić karmnik. Jest też strzelec, który pokazuje, na jakiej wysokości ludzie mają głowy i nie pamiętam dokładnie, do czego się mam odnosić, no chyba do oczu tego ziomeczka, a tutaj na linii tej strzały mniej więcej dzieci mają głowy. Coś takiego, a raczej oczy, bo to głównie chodzi o wzrok. Przy okazji mogę sprawdzić, czy wielkość jest odpowiednia. Trwałego schronienia nie ma, teren... O, okej, o to mi chodzi. 1000... Nie, tu jest 12 000
metrów, a wymagane jest 1970. No jak zwykle zrobiłam o wiele za duży wybieg, ale to nic, zaraz dojdą jakieś elementy, domki, kamienie, ozdoby, dekoracje i naturalne inne rzeczy. No i ta powierzchnia się wtedy zmniejszy, bo każdorazowe jakieś tam postawienie jakiegoś budyneczku zmniejsza tą wielkość i nawet sobie możemy to sprawdzić. Mamy 12 033, a postawmy im po prostu jakiś teraz tymczasowy dom. I już jest obliczanie. I już ta powierzchnia się zmniejsza, także też nie można się tym sugerować, że na początku wszystko gra, a później niespodzianka. No i dobrze, że postawiłam ten dom, bo muszę też go uwzględnić, budując kładkę, no że on trochę jednak miejsca zajmuje, a żyrafy są wysokie, więc też będą miały jakąś chatę wysoką. I z racji tego, że goście już przyszli oglądać żyrafy, to ja po prostu w grę wstrzymuję i zaczynamy budować dalej wybieg. Więc okej, czas zrobić trasę, która będzie przebiegała właśnie. Szerokość ścieżki mam ustawioną 10 metrów i bardzo dobrze, bo taka szeroka musi być. No i żyrafy były mi potrzebne, żeby określić, do jakiej wysokości mam zbudować kładkę. Także wezmę sobie tu, najadę na żyrafy. Szkoda, że tak daleko są, ale to nic. No i myślę, że na takiej wysokości kładka mogłaby być. To bardzo nisko, więc kładka nie będzie mogła przechodzić przez cały wybieg, bo żyrafy nie będą miały jak przejść na drugą stronę wybiegu. Będzie to musiało być tylko w jednym miejscu i myślę, że będzie to gdzieś tutaj na samym początku może. Więc sobie zbuduję już kładkę docelową. Myślę, że taki fragment w zupełności gościom wystarczy na oglądanie żyraf, a reszta będzie szła po prostu wyżej na podniesieniu. No i tak patrząc na tą żyrafkę, no to chyba jest okej. Nie wiem, czy ta żyrafa jest jak powinna być. Ciężko stwierdzić. Fajnie, jakby któraś żyrafa podeszła do tej drogi tutaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że odległość wybrałam odpowiednią. Teraz jedyne, co mi zostało, no to podnieść to do góry, żeby tutaj żyrafy miały jednak jak pod tą kładką przechodzić. Dam nawet trochę wyżej, żeby to po prostu ze sobą pasowało. Okej, jest już tutaj jedna strona i to samo zrobię z drugiej strony. Całość będzie tutaj oszklona. No, ale będzie trochę roboty przy tych schodach, więc mam nadzieję, że w miarę sprawnie mi to pójdzie. No i oczywiście też druga strona, czyli tutaj kładka też musi iść do góry, tak żeby żyrafom też no nie przeszkadzać. Nie chcę też za dużo takich właśnie mieć takich miejsc tego typu, bo na takich wzniesieniach nie można postawić ani śmietników, ani ławki, a ci goście bardzo często narzekają, że bolą ich nogi albo rzucają śmieci, gdzie popadnie, więc naprawdę staram się unikać takich wzniesień na dłuższą metę. No to będzie taki jeden fragment, gdzie no będzie trochę tak... Okej, tyle może być, tyle to chyba przeżyję. No i tutaj tego ludzika mogę już skreślić, zmazać. Chociaż nie, dobra, zobaczmy, czy żyrafa była takiej wielkości jak... Może nawet zostawię to jako atrakcję. Dam jakichś może gości wprowadzę, może mi się tak uda i utkną na moim wybiegu. No to w sumie nie jest głupi pomysł, żeby goście musieli tam siedzieć. Dobra, ja przestaję gadać i zabieram się na kolejny etap, czyli budowanie no tego tunelu, tak? Czyli zabudowania teraz tego jakoś szkłem. Okej, bardzo podobają mi się te zadaszenia i myślę, że to właśnie ich użyję w kontekście tutaj tej budowy. I zrobię to w ten sposób, żeby ta dłuższa tutaj, czy wystająca część dachu była od brzegu, także równo od barierki sobie to ustawię, mniej więcej na tej wysokości. I teraz zmniejszę sobie siatkę, żeby mogła dostawić drugi dach na takiej odległości, jaka mnie interesuje i żeby to wyglądało w ten sposób. I myślę, że to będzie ok. I to będzie jako dach oczywiście, a później no boki też wypełnię jakoś. Oj, chyba krzywo. Coś krzywo buduje, ale nie wiem dlaczego. No, z tą siatką taką mniejszą właśnie jest problem, że bardzo łatwo wyjechać poza linię, że tak powiem. Ale na tej zasadzie to będzie i tutaj do końca to też oczywiście poprowadzę zaraz. Tak czy inaczej nad schodami planuję jednak zbudować to z płaskiego dachu. Albo może nawet takiego, który stopniowo będzie opadał. Nie chcę, żeby to było za nisko, żeby później nie okazało się, że ludzie się po prostu pod tym nie mieszczą. Jeden tutaj, a drugi tutaj i stopniowo sobie mogę obniżać o kolejne poziomy. Ok, ale w ten prosty sposób mogę sobie zbudować całe zadaszenie. Dobrze, ja wyrównałam trochę ten dach względem schodów, czyli tak naprawdę on jest pod skosem. Jak sobie go podświetlić, to widać, że tutaj jest nierówne, ale to nic, bo tego nie widać. No i zaraz zobaczycie efekt końcowy. Oczywiście będą też konieczne kolumny, żeby nie wyglądało to tak dziko. Także zbuduję teraz może jakiś fragment ścian. I no nie zamierzam jakoś tutaj nie wiadomo ile budować tego dachu, żeby się też nie namęczyć, więc tutaj wezmę
opcję przejdź do edycji grupowej i na pewno ułatwi mi to dostawianie ścian, bo jak widzicie same się tutaj z automatu dostawiają. No i oczywiście też siatkę sobie zmniejszę, bo tutaj siatka jest też niestandardowa. Ok, mam to zabudowane. Jak widzicie, tutaj wystaje mi bardzo ta barierka niestety, ale to oczywiście też jest do naprawienia. Przede wszystkim muszę zdjąć wszelkie tutaj poręcze. No krawężniki zostawię, ale poręcze muszę zdjąć, także już jej teraz nie widać, a dodatkowo będzie ona zasłonięta jakiegoś rodzaju dekoracjami, tak żeby po prostu nie rzucało się to tak bardzo w oczy. No i tutaj muszę zbudować w ten sposób, bo jakąś tak krzywo tą ścieżkę zrobiłam, ale to nic. Ja tutaj mogę sobie dobudować ze ścian dalsze ogrodzenie, także znowu przechodzę do edycji grupowej i wybiorę sobie półściankę w tym samym kolorze i w ten sposób zrobię tutaj takie jakby dodatkowe ogrodzenie, tylko oczywiście znowu muszę siatkę zmniejszyć i coś takiego. Muszę tutaj podzielić grupę, wybrać tą jedną konkretną i ją przesunąć, tutaj do krawędzi, ok, a w tym wypadku złapać te 3 i zmienić trochę ich kąt, obrót, żeby wyrównać do tego ogrodzenia. Ok, oto aktualizacja, jak to teraz wygląda. Tutaj zrobiłam zadaszenie, zmieniłam trochę ścieżkę i zabudowałam ją też takim tutaj murkiem, takim samym jak jest tutaj na krawędzi tego mostku, tego tunelu właśnie. Z drugiej strony jednak już tunelu nie budowałam, ponieważ było bardzo dużo takich zaokrąglonych, to znaczy bardzo dużo, zaokrąglona ścieżka, więc naprawdę zajęłoby to bardzo dużo czasu, żeby to wszystko idealnie dopasować, a jeszcze nie znalazłam jakiegoś unikalnego sposobu, żeby to wygodnie budować, więc postanowiłam zrobić takie pojedyncze daszki i to oczywiście jest o wiele łatwiej wykonać, bo wystarczy sobie zbudować jeden taki daszek, potem zapisać go jako projekt i kopiować sobie, wstawiać dalej. No bo niestety, jeżeli mamy 2 ściany, no to takich budynków nie można skopiować. Niestety, jak widzicie, jest to wyłączone. Nie wiem dlaczego, jest to po prostu liczone jako budynek, a nie można skopiować 2 budynków. Co jeszcze? Na dole dodałam kolumny, takie trochę kolorowe i wydaje mi się, że to będzie spoko. Trochę tu robi się coraz mniej miejsca dla tych żyraf, ale myślę, że finalnie będą zadowolone. No i tutaj jeszcze to zejście, które okazało się, że jak zabudowałam tymi kamieniami, no to żyrafy już miały mały problem, żeby zejść tutaj z tego podestu, więc nie wiem o co chodzi. Może jest tutaj za mało miejsca, może muszę poprzesuwać te bloki jeszcze trochę dalej, co też uczynię później. I tutaj będzie coś na zasadzie jakiegoś ogródka. Także tak na razie się to prezentuje, ten wybieg z tym moim tunelem. Takim, wychodzi na też nie do końca tunel, no bo tutaj jest tunel, ok. No ale to jest taka kładka, więc może nazwijmy to kładką. No i żyrafy już tutaj przeniosłam i jak widzicie, ta żyrafa jest dużo mniejsza niż prawdziwe żyrafy. Może nie dużo, ale jednak różnica jest spora, no chyba, że samice by się jakoś zrównały z tą tutaj. Więc można to traktować jako jakiś odnośnik, tak czy inaczej już to mogę usunąć. No i będę kontynuowała teraz mój wybieg i co najbardziej istotne, muszę zakryć tutaj te ściany, w sensie zrobić ściany dookoła tych schodów, bo wiem, że goście będą stać na schodach i na schodach będą już te żyrafy obserwować, tak jak tutaj, zobaczcie, oni już tutaj stoją. I oni z tego tutaj poziomu już podziwiają widok, no i oczywiście będzie źle, będą narzekać i tak dalej, więc tu też trzeba to wszystko zabudować, zakryć, żeby oni nie mogli nic zobaczyć z tej perspektywy, z tej strony. No i zrobiłam coś na zasadzie takich zwykłych ścian, a użyłam do tego elementów tutaj artystycznych, tylko nie akurat łucznika, ale takich zwykłych klocków i powiem wam, że to jest o wiele lepsza opcja, bo takie można sobie dowolnie kopiować, nawet w większej ilości, nie tak jak w przypadku ścian, więc chyba będę częściej tego używać, plus do tego można to pokolorować na dowolny kolor, że tak powiem. No ściany też, ale na przykład drewno ma już inną fakturę, więc ten kolor, nawet taki sam jak tutaj, będzie inaczej wyglądał, więc polecam. Ok, z racji, że jestem tutaj akurat na zewnątrz i już zaczynam dekorować bardziej zewnętrzną tutaj część wybiegu, to muszę wam powiedzieć coś, co mi się przypomniało. Mianowicie to, żeby dopasować sobie idealnie sklep do pustego budynku i ja zawsze miałam z tym problem, bo naprawdę nie pamiętałam, jak to zrobić. Także klikamy sobie taki budynek i tutaj musimy też przejść do trybu edycji jakiejś tam zbiorowej i musimy przejść do trybu edycji grupowej. No i teraz właśnie przechodzimy sobie do udogodnień, wybieramy sobie sklep, który nas interesuje, niech będzie Just a Momento.
No i coś mi się wyłączyło, więc jeszcze raz sobie kliknę tak, żeby pojawiła się ta siatka właśnie. I jeszcze raz klikam sklep, no i teraz ładnie się on będzie dopasowywał idealnie, tak jak ma być i nie muszę już tak na ślepo tam celować, więc to tak przy okazji, no. I mogę wam już pokazać, co dalej zrobiłam. Mam tutaj już taki domek dla żyraf. On z zewnątrz wygląda w ten sposób, że tutaj są takie szyby. Otoczyłam to kamieniami, ale w sumie nie jest to potrzebne, bo tutaj jest ogrodzenie, które zostało zrobione jako niewidoczne, więc go i tak nie będzie widać. Nie wiem, czy to nie będzie po prostu psuło widoku, może tu zostawię pusty plac. Jeszcze zobaczę, bo coś muszę tutaj zbudować. Te deski są tutaj nie bez powodu, ale okej, idźmy tutaj do konkretnych miejsc, czyli właśnie do wybiegu. W środku porobiłam im takie jakby zagrody, coś w tym stylu. Jeszcze to później oczywiście będę ulepszać, czyli będę stawiała tutaj pionowe takie belki i między tym siatkę, ale to naprawdę zajmuje bardzo dużo czasu, więc już dzisiaj tego nie pokażę. Pokazywałam to w innym odcinku, kiedy robię boksy dla konia przewalskiego bodajże i tam chyba było coś takiego, a może to było inne zwierzę, już nie pamiętam, ale to chyba było tam. W każdym razie tak wygląda ich domek. Tutaj już żyrafy czekają w kolejce na wejście. No jest to napisane, opisane jako Giraffe House. Bardzo chciałabym napisać po prostu dom żyraf, ale nie ma tutaj polskich liter. I oczywiście można by się ratować jakimiś innymi sposobami, żeby postawić jakiś element, czyli tą kropkę. I może mi się to uda zrobić, ale nie dzisiaj. Tutaj trochę tak właśnie powtarzają się te kamienie, więc to też będę chciała ulepszyć, ale okej, idźmy dalej. Tutaj żyrafy mogą wyjść na drugą stronę wybiegu. No i w sumie niewiele się tutaj zmieniło, bo skupiłam się głównie na budowie tego domu i trochę tutaj udekorowałam już kamieniami wybieg, żeby nadać trochę właśnie realizmu, który tak bardzo lubię, a no, który jeszcze nie wychodzi mi tak perfekcyjnie, jakbym chciała. No i to chyba w sumie na tyle z tego, co zdążyłam zrobić, także ja tutaj no wracam dalej do budowy wybiegu z zewnątrz. Okej, skończyłam. No i wciąż mam komunikat, że wielu gości uważa, że bilety są tanie, no bo tak, dodałam kolejne zwierzęta, sklepy ruszyły i tutaj trochę też ozdobiłam. Dodałam też, akurat to jest ze Steam, gotowy już projekt czyjś, więc ja sobie go użyłam i zamieniłam napis z bawołów na żyrafę. No i tutaj też zmieniłam trochę, to jest akurat dekoracja gotowa, stworzona przez Planet Zoo. Ja wyrzuciłam tylko jednorożca, nosorożca i postawiłam żyrafy. Nie wiem, co ja z tym jednorożcem. No i tutaj też na początku goście mają tablicę informacyjną, że tutaj są żyrafy, jak i postawiłam też toalety, więc wybieg z przodu prezentuje się w ten sposób i tutaj jest główne wejście, że tak powiem. Tu musiałam zrobić dodatkową ścieżkę na, no niestety, brzydki transformator. Jeszcze może jakoś to zakryję, ale nie wiem. Tutaj są te dwie takie żyrafy, to są takie posągi modernistyczne. No i goście mogą sobie tutaj wchodzić do żyraf. Niestety na tej pochyłej ścieżce nie mogłam zbudować ławek ani nic, więc jest trochę pusto. No ale uzupełniałam to lampkami, które oczywiście w nocy będą ładnie świecić. Tutaj mamy też fontannę, chociaż myślę, że kolor należałoby też poprawić. No żyrafy, znowu żyrafy, wszędzie same żyrafy. Tutaj trochę pusto też może, nie wiem, jakieś rośliny by się może przydały, ale nie chciałam też przesadzać z tymi roślinami. No i nadeszła noc. O, widać lampki? O, tak przez chwilę było widać i widzę, że ładnie na turkusowo się to wszystko będzie świecić, więc fajnie. Ja to jeszcze oczywiście obczaję, jak tu będzie noc. No i dobra, goście mogą schodzić oczywiście też tutaj na dół. No tutaj schodzenie to nie tak łatwe. Zostawiłam tego łucznika, żeby zobaczyć, czy to się akurat sprawdza. No i faktycznie jest on idealnie dopasowany do wzrostu ludzia, więc polecam tego łucznika sobie postawić, żeby wiedzieć, na jakiej wysokości ludzie widzą. I oczywiście stają tutaj, gdzie nic nie widać, no i przez tą tutaj barierkę zaglądają. No okej, ci oglądają, że to jest żyrafa, no ale ta pani to ja nie wiem, co ona robi. No dobra, żyrafy się akurat tam schowały przy ich przyszłym domku. No i oczywiście udekorowałam też dla żyraf ten wybieg bardziej, dodałam rośliny, dodałam krzaczki, dodałam kamyczki. Czekam, aż tutaj przyjdzie dozorca i w końcu je nakarmi, bo kurczę, no coś, nie wiem, czy on nie może zejść z tej mojej specjalnej tutaj pochylni. No widzę, że tutaj stoi. No coś tam sobie zapisuje, no. Także ziomeczku, tutaj powinieneś zejść na dół. No i chyba tutaj też powinnam coś jeszcze dodać, bo jakoś tak pusto, ale powiem wam, że naprawdę bardzo dużo czasu mi już zeszło na ten wybieg. Tutaj też oczywiście jeszcze niedokończona ta strona, no niestety jest łysa.
Ale no jak mówię, to zajmuje bardzo dużo czasu, a mnie dzisiaj czas akurat goni, a chcę, żeby ten odcinek wyszedł, no właśnie w tym dniu, w którym chcę, żeby wyszedł. Także ja oczywiście tu jeszcze dokończę ten wybieg, a tymczasem ja Was zapraszam do obejrzenia finalnego rezultatu wybiegu. A, i żegnam się z Wami oczywiście, bye bye! Do zobaczenia w następnym odcinku, mam nadzieję.